25 grudnia właściwie wszyscy astronomowie, wszystkim astronomom zaparło oddech w piersiach. Wszyscy wstrzymali oddech, bo długo odkładany start rakiety Ariane 5, europejskiej rakiety Ariane 5, która wyniosła w kosmos kosmiczny teleskop Jamesa Webba, był zaplanowany i odbył się. Kolejne dni to były nerwy, kiedy teleskop leciał do punktu libracyjnego. Kolejne nerwy, kiedy się otwierał, kiedy to kosmiczne origami nabierało kształtu. I wreszcie te nerwy przerodziły się w zachwyt, kiedy latem tego roku zaczęły przychodzić pierwsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. I są one niesamowite. A tu, dziś na 6. Śląskim Festiwalu Nauki Katowice mamy szansę spotkać człowieka, który o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba wie bardzo, bardzo wiele. Nasz gość to astrofizyk, doradca do spraw nauki i eksploracji w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Jest współzałożycielem agencji Space Rock, która łączy eksplorację kosmosu, naukę i najnowsze technologie ze sztuką, muzyką, filmem i kulturą poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń publicznych. Już teraz ta prezentacja. Hello, good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here. Thank you very much. So my name is Mark McCaughrean, and as you can see here, I work at the European Space Agency in the Netherlands, and it's great to be in Katowice for the second time. Wspaniale być w Katowicach po raz drugi. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Państwem o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba. To projekt, który zajął mi 25 lat życia. Wielu z Państwa jeszcze w ogóle nie było na świecie, kiedy ten projekt się zaczynał. Kiedy pomyślimy o tym, kiedy to się wszystko zaczęło, to mówimy o połowie lat 80. Zanim jeszcze wysłaliśmy w kosmos teleskop Hubble'a. I było jasne, że już wtedy było jasne, że teleskop Hubble'a nie wszystkie rzeczy będzie w stanie dla nas wypatrzyć. Teleskop Hubble'a oczywiście pokazał nam niezwykłe rzeczy, ale już wtedy, już na początku wiedzieliśmy, że będziemy potrzebowali jeszcze innego teleskopu, jeszcze większego teleskopu, który będzie w stanie nam pokazać więcej. W 1989 roku nastąpiła pierwsza konferencja, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o tym nowym teleskopie, a w 2021 roku skończyliśmy dopiero ten projekt, skończyliśmy ten wspaniały teleskop. I zaraz za chwileczkę Państwu pokażę, w jaki sposób wystrzelono teleskop w przestrzeń kosmiczną, żebyście Państwo wiedzieli, jak to wyglądało. Po co zbudowaliśmy ten nowy teleskop? Oprócz teleskopu Hubble'a. Ten rysunek pokazuje Państwu, w jaki sposób atmosfera ziemska absorbuje światło, które przychodzi z przestrzeni kosmicznej. Wiemy, że światło w taśmie widzialnym przechodzi przez atmosferę i istnieją takie częstotliwości, takie długości fal, które są dla nas widoczne, postrzegalne dla oka i takie, których nie widzimy. Dzieje się tak dlatego, że atmosfera ziemska filtruje niektóre z tych częstotliwości. Widzicie Państwo, że mikrofale i fale w paśmie podczerwonym i ultrafioletowym docierają do Ziemi, ale są odfiltrowywane przez atmosferę. I dlatego musieliśmy stworzyć najpierw rakietę, która by mogła wynieść instrumenty, wynieść teleskop ponad atmosferę ziemską, właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć wszystkie te rzeczy, które wymagają braku odfiltrowywania częstotliwości przez atmosferę ziemską. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba odbiera średnie i krótkie pasmo podczerwone i dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować zjawiska w kosmosie. Tutaj na Ziemi odczuwamy te częstotliwości jako ciepło. Większość tego ciepła w obrazowaniu będzie się objawiało jako widoczne ciepło. Głównym powodem, żeby zbudować teleskop Jamesa Webba, było uzyskiwanie
to jest głębokie pole kosmiczne, które dzięki temu teleskopowi możemy zobaczyć. Teleskop Hubble'a pozwala nam zobaczyć część tego tylko. I gdybyście Państwo zrobili takie doświadczenie mentalne, wzięli sobie ziarenko ryżu i odsunęli je na odległość ramienia, to mniej więcej taka byłaby odległość pomiędzy tym, co widzi teleskop Hubble'a, ale także teleskop Jamesa Webba. I żeby wszystkie elementy naszej galaktyki móc zobaczyć, potrzebujemy takiego sprzętu, który nie będzie, któremu nie będzie przeszkadzała atmosfera ziemska. Dzięki temu, że mamy ten teleskop, jesteśmy w stanie zobaczyć nawet najbardziej mdłe, słabo widoczne galaktyki, których nie było widać wcześniej. Ale kiedy cofniemy się w czasie, zwrócimy uwagę na to, że to, co widzimy, bardzo często to światło gwiazd i ciał niebieskich, które już nie istnieją. Światło podróżuje z prędkością 300 000 km na sekundę, a więc patrząc na galaktyki, patrząc także na Słońce, którego światło dociera do nas po 8 minutach, mówimy o historii. 13,5 miliarda lat temu rozpoczął się wszechświat od wielkiego wybuchu. I dzięki naszym satelitom, ale też dzięki naszemu teleskopowi jesteśmy w stanie zajrzeć w historię. Patrzymy w czasy, kiedy 13,8 miliarda lat temu nasz wszechświat powstał. Ten obrazek jest rodzajem artystycznej impresji tego, jak nasz kosmos się zaczynał, kiedy wszechświat był jeszcze młody. Nie składał się z takiej samej materii, z jakiej składa się dzisiaj. Gwiazdy składają się z pierwiastków ciężkich, ale one na samym początku wszechświata jeszcze nie istniały. Wielki wybuch spowodował, że ta materia rozniosła się po całym wszechświecie i dopiero wtedy zaczęły się formować galaktyki. No więc dlaczego potrzebujemy teleskopu podczerwonego, żeby zobaczyć tę historię, żeby zajrzeć w tę przeszłość? Proszę Państwa, potrzebujemy go dlatego, że wszechświat się cały czas rozszerza. I to poszerzanie się wszechświata generuje przesunięcie pod czerwone, generuje inne długości fal. Obserwujemy, że w miarę jak wszechświat się rozszerza, emituje coraz więcej światła podczerwonego i żeby obserwować rozwój tego wszechświata dzisiaj, potrzebujemy takiego teleskopu jak James Webb. Dzięki temu możemy zobaczyć nawet najsłabsze światła z bardzo dużych odległości. Spójrzcie Państwo na ten obrazek. To jest obraz mgławicy Oriona w naszej galaktyce. To jest obszar naszej galaktyki, która jest wypełniona gazem i pyłem. Jak Państwo zobaczycie, gaz i pył absorbują światło z innych gwiazd w okolicy. Ale kiedy się przesuniemy w pasmo podczerwone, nagle zobaczymy o wiele więcej gwiazd. Widzimy ich tysiące. A one są młodziutkie, mają tylko 1 000 000 lat, są miliard lat. O wiele młodsze, to są gwiazdy wiele młodsze, ciała niebieskie wiele młodsze niż nasz własny system słoneczny. Ale jeżeli poprzyglądacie się Państwo tym punkcikom i przybliżycie je mocno, zobaczycie Państwo, że obserwujemy, jesteśmy świadkami tworzenia się nowych systemów słonecznych. Żeby to zobaczyć, potrzebujemy bardzo ostrych obrazów. Te słabe światełka, bardzo odległe, są widoczne w paśmie podczerwonym. Właśnie dlatego potrzebujemy wielkiego teleskopu, który generowałby bardzo ostre obrazy w paśmie podczerwonym. I kiedy mamy już do dyspozycji taki wspaniały teleskop, możemy obserwować także inne rzeczy, inne zjawiska. Możemy patrzeć na gwiazdy, możemy analizować
analizować skład chemiczny atmosfery gwiazd. Więc nie chodzi tylko o to, żeby przy pomocy tego teleskopu robić zdjęcia. My także jesteśmy w stanie wygenerować spektrum, które pozwala nam ocenić skład atmosfery i to, jak ten skład się zmienia w momencie, kiedy planety i gwiazdy krążą wokół innych ciał niebieskich. Przy pomocy tej technologii, którą mamy do dyspozycji, jesteśmy w stanie takich badań dokonywać. Teleskop Hubble'a został wystrzelony w roku 1990. To tak naprawdę wielka rura, w której zainstalowane jest lustro o przekątnej 2,5 metra i ono odbija światło odbierane przez teleskop. Ten teleskop także ma swoje światło, dlatego że światło słoneczne go rozgrzewa. I tym się różni teleskop Hubble od teleskopu Jamesa Webba, że teleskop Webba jest o 1,5 miliona kilometra od Ziemi i jest osłoniony przy pomocy osłon takich jak parasol, które to osłony blokują światło słoneczne, dzięki czemu teleskop się nie rozgrzewa. Jest mocno schłodzony do prawie 40 stopni ponad zero absolutne. Dlaczego to ważne? To jest ważne dlatego, że jeżeli sam teleskop zaczyna emitować częstotliwości w paśmie podczerwonym, nie widać pewnych rzeczy, ponieważ oślepia czy zakłóca obserwacje innych gwiazd. Za chwileczkę Państwu pokażę krótki film, który przedstawia, jak działa ten teleskop. Pamiętajcie Państwo, że zajęło nam 35 lat wyprodukowanie tego urządzenia i wystrzelenie go w kosmos. Tak wygląda teleskop Jamesa Webba. Macie Państwo tutaj też kwestię ludzi dla porównania skali. Osłona przeciwsłoneczna ma wielkość kortu tenisowego. Teleskop się rozkłada i urządzenie, które jest malutkie, kiedy już jest w przestrzeni, rozkłada się bardzo mocno, a tutaj pokażę Państwu moment wystrzelenia teleskopu w kosmos. Nie mamy dźwięku wprawdzie. O, zaczął się. Statek kosmiczny wznosi się z lasu tropikalnego w podróż na orbitę pozaziemską. Przebija się przez chmury 20 sekund po starcie. Oddzielają się rakiety wspomagające. Dla wszystkich było to bardzo emocjonalne przeżycie. Ja też tam byłem, jeżeli dobrze się przyjrzycie, też możecie mnie tam zobaczyć. 5 kilometrów od miejsca, z którego została wystrzelona rakieta, ale to był dopiero początek tej podróży, ponieważ po starcie musieliśmy oddzielić teleskop od głównej rakiety i to jest ostatni obraz, który otrzymaliśmy. Moment, kiedy obserwatorium oddziela się od rakiety z Ziemią w tle i pierwsza rzecz, którą musieliśmy zapewnić, to pewne zasilanie, więc od razu musiały rozłożyć się panele słoneczne. Widzicie Państwo, jak właśnie się wysuwają. Jeżeli to by się nie udało,
misja zostałaby zaprzepaszczona. Więc bardzo nas ucieszyło, kiedy zobaczyliśmy ten wysuwający się panel słoneczny. Później musieliśmy rozłożyć te wielkie ekrany przeciwsłoneczne. Musieliśmy rozłożyć lutro, wszystkie 18 kawałków, z których się ono składało, i uzyskać pierwsze kontrolne zdjęcie. To jest pierwsze zdjęcie wykonane przez teleskop. To jest zwykła, jasna gwiazda, ale widzicie Państwo, jaki ostry mamy obraz. Nie mielibyśmy możliwości zrobienia takich zdjęć, jeżeli nie bylibyśmy daleko w kosmosie. To pokazuje, jak świetnie ten teleskop działa. Te 6 promieni pochodzą z tego, że te wszystkie lustra mają heksagonalny kształt i te krawędzie lustra po prostu sprawiają, że taki śnieżny wzór się pojawia, takich promieni. Natomiast teleskop działa tak, jak powinien, w taki sposób go zaprojektowaliśmy. On po prostu przesyła tego typu obrazy. Pokażę teraz kilka zdjęć, które uzyskaliśmy. Na przykład z teleskopu Hubble'a mamy takie zdjęcie, filary stworzenia, mniej więcej w centrum Drogi Mlecznej. To są ogromne kolumny gazu międzygwiazdnego. Tam rodziły się młode gwiazdy. Problem polega na tym, że jest to zdjęcie wykonane w świetle widzialnym, więc nie widzimy, co tam znajduje się w środku. Nie mogliśmy też przyjrzeć się mniejszym fragmentom. Mniej więcej znajduje się to w tej wielkiej mgławicy. Znajduje się tam również bardzo dużo gorących gwiazd, które rozgrzewają te kolumny gazu, rozprzestrzeniając je w przestrzeni kosmicznej. Więc jeżeli przesuniemy się w kierunku światła podczerwonego, widzimy coś takiego. Mniej więcej 20 lat temu zrobiłem takie zdjęcie z Chile. Możemy tutaj widzieć, co dzieje się poza tymi kolumnami. Możemy zobaczyć inne gwiazdy kryjące się za nimi. W ostatnich miesiącach teleskop Jamesa Webba zrobił podobne zdjęcia, o wiele ostrzejsze od tego, które mogliśmy zrobić z powierzchni Ziemi. Widzicie tam Państwo, że one ukrywają pod sobą bardzo gorące gwiazdy. Te czerwone miejsca to miejsca, w których rodzą się nowe gwiazdy. Tam gaz międzygwiezdny jest najcieplejszy i w tym miejscu właśnie rodzą się nowe gwiazdy. Widzimy również zewnętrzne przestrzenie. Przesuniemy się teraz troszeczkę w spektrum w stronę bardziej podczerwonego promieniowania. Tutaj widzimy ten gaz i substancje chemiczne, które są ogrzewane przez młode gwiazdy rodzące się w pobliżu. Możemy więc przyglądać się obrazom w różnych skalach i przy różnych długościach promieniowania. Na południowej półkuli przy Drodze Mlecznej widzicie Państwo Krzyż Południa. Nie widzimy go z Polski, trzeba by było udać się do Australii, ale możemy wyostrzyć ten obraz i mgławica Corina. Jeżeli przybliżymy nasz obraz, widzimy nowe gwiazdy rodzące się w tym miejscu, mnóstwo pyłu międzygwiezdnego. Jest tam jeszcze NGC 334. Jeżeli zbliżymy obraz, możemy uzyskać aż takie szczegóły. Teleskop Hubble'a pokazywał nam, w jaki sposób ten gaz został podgrzewany przez rodzące się młode gwiazdy, a dzięki teleskopowi Jamesa Webba widzimy to w innej długości fali. Prawdopodobnie tego zdjęcia jeszcze Państwo nie widzieliście. Możemy nawet jeszcze bardziej przybliżyć obraz i zaobserwować bardzo fascynującą strukturę. Gaz, który wydziela się
Jeżeli patrzymy wzdłuż tego klifu, widzimy, w jaki sposób rodzą się tam nowe gwiazdy w tym właśnie rejonie i w jaki sposób oddziałują na pył międzygwiezdny. Jeżeli przesuniemy obraz jeszcze bardziej w stronę podczerwieni, to widzimy za tym pyłem gwiazdnym ukrywające się inne młode gwiazdy. Być może mają one tylko 1,5 miliona lat i takich gwiazd teleskopem Hubble'a nie moglibyśmy zobaczyć ze względu na przesunięcie w czerwieni. Możemy również robić zdjęcia planet naszego Układu Słonecznego. Tutaj rozpoznajecie Państwo pewnie Jowisz. Obiekt po lewej stronie, tak bardzo jasny punkt, to jest księżyc Europa, księżyc Jowisza. Widzicie Państwo też cień rzucany przez jednego z księżycy. Widzicie Państwo również pierścień Jowisza. Większość z Was pewnie nie wie, że Jowisz też ma pierścienie, ale możemy to pokazać dzięki teleskopowi Webba. Tutaj widzą Państwo Neptun z jego pierścieniami. Ma również kilka mniejszych księżycy. U góry widzą Państwo jeden z większych księżyców Neptuna, Tryton. Ciekawe jest to, że wygląda o wiele jaśniej niż planeta. Dlatego dzieje się tak, ponieważ atmosfera Neptuna składa się głównie z metanu i metan pochłania światło słoneczne i dlatego jest ciemniejszy na tym zdjęciu. Możemy również oglądać planety w innych miejscach w naszym wszechświecie. To są pierwsze zdjęcia planet, które nie są w naszym Układzie Słonecznym. Macie tutaj Państwo zdjęcia w różnych długościach fal podczerwonych. Światło ze Słońca może być przyblokowane przez teleskop Webba i dzięki temu widzimy planety. Możemy pokazać gazy, które znajdują się w atmosferze tych planet. Możemy również przyglądać się planecie, kiedy przesuwa się na tle Słońca. Wtedy Słońce na kilka godzin światło tej gwiazdy staje się troszeczkę słabsze. Jeśli planeta ma gaz w atmosferze, niektóre długości promieniowania zostaną przyblokowane, ponieważ zostaną pochłonięte przez atmosferę. Wiemy, że na Ziemi dwutlenek węgla blokuje niektóre długości światła, na przykład podczerwień, więc dwutlenek węgla absorbuje akurat tą długość fali. Więc jeżeli przyjrzymy się różnym długościom fal, te planety mogą wydawać się większe lub mniejsze w zależności od tego, ile gazu i jaki gaz mają w atmosferze. Możemy również przeanalizować skład takiej atmosfery dzięki temu, jakie długości światła są blokowane. Widzimy wodę, widzimy tlenek węgla, również dwutlenek siarki. To jest bardzo interesujący gaz, ponieważ jest tworzony przez procesy chemiczne w atmosferze takiej planety. To jest zupełnie fascynujące. Atmosfery planet krążących wokół innych gwiazd. Na to właśnie pozwala nam teleskop Webba. Możemy również przyjrzeć się innym fragmentom wszechświata. To jest centrum innej galaktyki, większego obłoku Magellana, widzianego z Ziemi. Widzicie Państwo gwiazdy w pobliżu, które przesącza się przez obłok. Możemy zmienić też długość fali podczerwonej i pokazać, w jaki sposób podgrzewają się gazy wokół nowo tworzących się gwiazd. Możemy również przenieść się do bardziej odległych galaktyk. To jest zdjęcie wykonane przez teleskop Hubble'a, galaktyka spiralna. Widzicie Państwo pył międzygwiezdny, który absorbuje, pochłania promieniowanie z gwiazd. Jeśli przesuniemy się w kierunku promieniowania podczerwonego, widzimy coś zupełnie innego. Widzimy ten pył międzygwiezdny, który jest
podświetlany dosłownie przez te tworzące się nowe gwiazdy. Jest to bardzo ciekawe, daje nam możliwość obserwowania nowych gwiazd rodzących się we wszechświecie. To jest kwintet Stefana, 5 galaktyk, które znajdują się mniej więcej w tym samym miejscu. Ta po lewej stronie, jeżeli się zbliżymy, widzimy nawet pojedyncze gwiazdy. Możemy je widzieć dzięki temu, że jest to galaktyka względnie blisko położona naszej galaktyki. Widzimy tutaj galaktyki, które akurat w tym momencie się zderzają. Te pomarańczowe obszary to miejsca, w których tworzą się nowe gwiazdy. W tle widzimy o wiele więcej innych, dalszych jeszcze galaktyk. To nie są gwiazdy, to są pojedyncze galaktyki. Możemy obserwować galaktyki w pobliżu, ale także takie, które są bardzo, bardzo daleko. Jeśli mniej więcej przesuwamy się w połowę zakresu promieniowania podczerwonego, widzimy różnego rodzaju gazy. Widzimy tam czerwoną gwiazdę. Tak naprawdę jest to czarna dziura. Czarna dziura znajdująca się w środku tej galaktyki. Gaz, kiedy wpada do czarnej dziury, zostaje podgrzewany i wtedy możemy analizować skład takiego gazu. Możemy przyglądać się temu, wykryć argon, neon. Możemy również obliczyć prędkość, z jaką wpadają te gazy w okolice tej czarnej dziury, więc nie tylko zdjęcia, ale także możemy prowadzić bardzo skomplikowane obliczenia fizyczne. Pierwsze gwiazdy i galaktyki, które zostały utworzone we wszechświecie, mogą również być obserwowane przez teleskop Webba. Teleskop Hubble'a pokazał nam coś takiego, co tutaj Państwo widzicie. Tutaj mamy dużo szumu. Na tym samym zdjęciu za chwileczkę zobaczycie Państwo, jak wygląda to w teleskopie Jamesa Webba. Widzimy tutaj o wiele więcej detali, szczegółów, nawet galaktyk, które znajdują się bardzo daleko od nas. Dużo spośród tych galaktyk sprawia wrażenie, jakby wytwarzały pewne takie łuki. Dzieje się tak dlatego, że w środku tego obrazu jest bardzo ciężka galaktyka, która ugina promieniowanie świetlne, które pochodzi z galaktyk znajdujących się o wiele dalej. Grawitacja zagina to promieniowanie świetlne i skupia je niczym w soczewce w momencie, kiedy je obserwujemy. Te galaktyki wtedy mają taki dziwny kształt, ale jest to tylko efekt tego zaginania się promieni świetlnych. Widzicie Państwo, na przykład jedna z tych galaktyk, tutaj trochę taki krzywy placek, to nie jest tak, jak ona wygląda naprawdę, tylko dlatego, że to promieniowanie świetlne się zakrzywia. Więc te zdjęcie było robione mniej więcej pół dnia. Robimy zdjęcia obiektów o wiele słabiej widzialnych. Tego rodzaju zdjęcia, żeby je zrobić, trzeba czekać nawet kilka tygodni, ale możemy takie obrazy uzyskać. Możemy zaobserwować związki chemiczne w tych galaktykach. Możemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób widzimy tutaj te same zestawy linii, czerwony, niebieski i pomarańczowy. Te linie przesuwają się troszeczkę bardziej w stronę promieniowania podczerwonego. Oznacza to, że te obiekty znajdują się o wiele dalej od nas, są o wiele bardziej przesunięte w kierunku czerwonego spektrum, a więc oddalają się od nas z większą prędkością. Mniej więcej 13,5 miliarda lat od nas te największe przesunięcie. Możemy zaobserwować tym teleskopem galaktyki, które utworzyły się bardzo blisko z naszej perspektywy momentu powstania wszechświata. Możemy zaobserwować naszym teleskopem, jakiego rodzaju gwiazdy znajdują się w galaktyce, jakiego rodzaju
pierwiastki zostały w nich wytworzone, więc ten teleskop daje nam o wiele większe możliwości. Osiągnęliśmy to, udało nam się to, ponad 20 lat to trwało, ale dzięki temu możemy dokonywać tego rodzaju odkryć. Europa miała w tym swój niekwestionowany udział. Dzięki Europie mogliśmy takie obrazy pozyskać. Możecie Państwo również te obrazy pozyskać i one są Waszą własnością. Wy za to też zapłaciliście. Przyglądałem się różnym gławicom przez całą moją karierę. To jest obraz, zdjęcie, które zrobiłem w czasie, kiedy pisałem swój doktorat. To jest zdjęcie trapezjum, kilku bardzo jasnych gwiazd, które wykonałem w promieniowaniu podczerwonym. Zaczęliśmy od tego, to jest rok 1986. To mogliśmy mniej więcej zobaczyć wtedy. A kilka tygodni temu, kiedy uzyskałem pierwsze ze zdjęć dzięki teleskopowi Jamesa Webba, dokładnie ten sam obszar wygląda w ten sposób. Jest to obraz mniej więcej 50 razy ostrzejszy od tego. To jest zupełnie surowe dane, nieobrobione jeszcze, ale fascynuje mnie ten postęp, jaki mogliśmy wykonać. Ten obszar jest zaledwie maleńką cząstką tego zdjęcia, które wykonaliśmy niedawno. Nie mieliśmy jeszcze czasu, żeby to wszystko przeanalizować, natomiast ten obszar nieba z tysiącami młodych gwiazd, obiektami mniejszymi niż gwiazdy, które będą dopiero gwiazdami, planetami tworzącymi się. Pokażę Państwu ostatni jeszcze obraz. Tutaj w tym dolnym rogu wygląda, jakby tam nic nie było. Kiedy przybliżymy, widzimy tam taki mały cień. To jest młody układ słoneczny, mniej więcej mający około 1 miliona lat. Taki jak nasz system słoneczny, natomiast ten ciemny cień to jest po prostu gaz, których planety dopiero się tworzą. Widzicie Państwo ten dysk gazu obracający się wokół gwiazdy. Być może za jakieś 4,5 miliarda lat istoty tam żyjące wybudują taki teleskop, jak my zbudowaliśmy i będą mogli obserwować wszechświat tak jak my. Jest to nasza historia, będziemy mogli przyglądać się młodym planetom, które się właśnie rodzą. To jest jakby taki most pomiędzy mną, tak wyglądałem, jak zaczynaliśmy ten projekt, a teraz współczesne zdjęcie. Ale to jest, proszę Państwa, dopiero początek. Ten teleskop nawet jeszcze rok nie pracuje, a już dostarczy nam tylu wspaniałych danych. Jest to dopiero początek tej przygody. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i życzę miłych wrażeń na festiwalu.